Zapowiada się wyjątkowo ciekawy odcinek. Kolejna odsłona starcia banku centralnego i rządu. Putin mówi, Rosja stała się największą gospodarką Europy. Urzędnicy wydobyli 500 000 Rosjan z biedy dzięki wojnie. Spadek eksportu stali do Chin. Strzelanina w szkole, skończyła się umowa na ochronę. I ujemne marże w sieciach handlowych. Zapraszamy. Dzień dobry. Z tej strony Paweł Jeżowski i Mateusz Lech. Będzie o jajach na końcu, nie ujemnych marżach, o jajach. Będzie afera jajowa. Mamy informacje, co się dzieje i dlaczego nie ma jaj w Rosji, bo są niedobory jaj. I już rząd też to zauważył. A więc można powiedzieć, że towary znikające z rosyjskich półek stają się rzeczywistością. A my sobie przejdziemy na początek, zanim Mateusza dopuścimy do jakiegokolwiek dzisiaj głosu, powiemy na temat pogody, bo się dzieje. Jest cholernie zimno, jeżeli chodzi o Syberię, jeżeli chodzi o północną część, jeżeli chodzi o Moskwę. No temperatury nawet poniżej minus 30, chyba jedynie Władywostok jest na plusie. No i być może jeszcze południowe jakieś tereny. A teraz sobie przejdziemy do tego, co się dzieje na moskiewskiej giełdzie. Piątunia, dzień dobry. Ty jeszcze nie, ale zaraz będziesz. Po pasku wpuścimy ciebie. Jeżeli chodzi o dewizy, waluty, słuchajcie, no to jest dosyć stabilnie. W tym momencie dzisiaj rubel się umacnia. Gaz się umacnia, przebiliśmy z powrotem, jesteśmy powyżej 40, natomiast ropa cały czas spada i dzisiaj będzie spadać, bo wczoraj Brent spadał. Dzisiaj mamy korektę tych spadków już, no można powiedzieć 5 tygodni spadków, jeżeli chodzi o ropę. Dosyć mocny zjazd, jeszcze jakiś czas temu wszyscy się cieszyli, że Urals pobił rekordy, jeżeli chodzi o cenę, a teraz Urals zaczyna bić rekordy, jeżeli chodzi o niskie ceny. Co jak gdyby o tym mówiliśmy wielokrotnie, zagraża rosyjskiemu budżetowi w przyszłym roku. A jeżeli chodzi o spadki i o rekordy, to mamy nowy rekord i spadają... Bo ty o samolotach miałeś mówić. No tak, no to chciałem powiedzieć, że rekord spadków został znowu pobity. Według rosyjskiej prasy, ja rano napisałem na Twitterze, że 8. awaria w przeciągu 8 dni, a tu mnie poprawiają Rosjanie, że to 10. samolot rosyjskich linii lotniczych zepsuł się w locie w ciągu tygodnia. Samolot Boeing 737 linii S7, który obsługiwał lot z Nowosybirska do Moskwy, musiał awaryjnie lądować na lotnisku wylotu po tym, jak podczas wznoszenia z obu silników pojawiły się iskry, więc nie ma dnia bez awarii samolotów, bez iskier i bez spadków na ropie, na gazie. Mamy też kolejny rekord, ale tu mamy wzrost. W październiku rosyjska ludność przelała prawie 100 miliardów rubli, wypłaciła 100 miliardów rubli z banków, ponad $1 miliard. Tak podaje bank centralny. Według banku centralnego rosyjskie gospodarstwa domowe mają obecnie w rękach gotówkę o wartości ponad 100 miliardów dolarów, czyli 9 bilionów rubli i to jest na dzień 1 listopada. Jest to maksimum od marca 2022 roku. Być może czegoś Rosjanie się obawiają. Natomiast Girkin powiedział, że obawia się powtórzenia losu byłego lidera PKW Wagnera, Prigorzyna. Moje aresztowanie nastąpiło miesiąc po buncie Prigorzyna. Przede wszystkim obawiam się, że zamiast zwykłej kary kryminalnej zostanę amnestionowany w taki sam sposób jak Powar, czyli tu rozumiem to w ten sposób powiedziane. Natomiast myślę, że nie, no przecież go nie wsadzą do samolotu. Na razie przedłużono 6 miesięcy areszt oficjalnie, a więc jeszcze w areszcie, jeszcze nie mamy ostatecznego wyroku, a więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Myślę, że nie, bo nie ma takiej potrzeby, żeby go wsadzać do samolotu. Chyba, że go gdzieś będą przewozić, ale nie Chyba, że nastąpi z nim jakiś pasek
w więzieniu, wiesz. Mamy za to informację z Doniecka, gdzie funkcjonariusze FSB zatrzymali dyrektora generalnego koncernu Koleje Donbasu, utworzonego pół roku temu. Jest podejrzany o nadużycie władzy, przekazanie mienia państwowego osobom trzecim. Szybko się zorganizowało, nie? W pół roku. No, szybko. To Ale że już go zawinęli. To tak, i już go zdążyli zawinąć, to on musiał chyba pierwszego tygodnia już coś robić, że śledztwo zdołali wszcząć i udowodnić już mu coś. Unia Europejska przekazała Chinom listę firm, które ignorują sankcje Unii Europejskiej wobec Rosji i oczekują, że Pekin podejmie wobec nich działania. Tak powiedział przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel. Natomiast Rosja jest gotowa do współpracy z Chinami w dziedzinie technologii wojskowej, tak powiedział Władimir Putin na forum Rosja wzywa. Komisja Dumy Państwowej do spraw rynków finansowych poparła przedłużenie prawa uczestników specjalnej operacji wojskowej i członków ich rodzin do ubiegania się o wakacje kredytowe do końca 2024 roku. Pamiętasz, że ja powiedziałem, że wprowadzą wakacje kredytowe? Coś w tym Ale oni deseń? mieli wakacje kredytowe. Aha, Ty no to- mówiłeś, że dodatkowo. Bo to okej. tylko dla tych wojskowych, no i dla tych patriotów, którzy No tak, są wysyłani z Burjacji na wojnę. To jest dla nich. myślałem, że... Szef biura Zełańskiego Jermak poinformował, że rozmawiał telefonicznie z ministrem spraw zagranicznych Węgier Sijarto o możliwości zorganizowania spotkania z prezydentem Ukrainy i z premierem Węgier. Dima Miedwiediew uważa, że groźba bezpośredniego starcia między Rosją a NATO z przejściem do III wojny światowej nigdy nie była tak realna od czasu kryzysu kubańskiego. Okej. Paweł. Piątkow. Tak, słuchajcie, mamy informację z Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego od pana Maksyma Reżetnikowa. To jest ważna postać, wielokrotnie mówiliśmy dlaczego, bo to jest osoba, która w Rosji szefuje rządowi, można powiedzieć, bo w Rosji nie premier, tylko minister jest główną tutaj postacią. Co on powiedział? Powiedział, że wzrost inflacji w ostatnich miesiącach nie jest krytyczny. Stwierdził, że inflacja bazowa w ujęciu rocznym utrzymuje się na niskim poziomie 5,5%, jeśli pominąć wszelkiego rodzaju owoce i benzynę. Nie wiem, jak to tak owoce Połączyli, mają nie? z benzyną, ale ciekawe, słuchajcie, połączenie, nie próbujcie tego w domu. Inflacja jest oczywiście wyższa od celów, ale inflacja podstawowa, jeśli usuniemy wszelkiego rodzaju owoce, benzynę, wyniesie 5,5%, tak powiedział. Ogólnie rzecz biorąc, w ostatnich miesiącach niestety rośnie, ale nie jakoś mocno. Minister odniósł się do opinii, że rynek pracy jest głównym ogranicznikiem wzrostu gospodarczego. No i tutaj jego zdaniem Rosja nie docenia elastyczności rynku pracy, tak jak wcześniej nie doceniała elastyczności rosyjskiej gospodarki i stabilności. Zauważył, że wzrost wydajności pracy, że istnieje nadal dosyć duży potencjał, jeżeli chodzi o wzrost wydajności pracy i duże rezerwy. Dużo młodych ludzi wchodzi na rynek. Rozumiemy, że rynek pracy nie jest jakimś ograniczeniem, którego nie jesteśmy w stanie pokonać. Okej, tak. No. Jest też elastyczna, którego nie możemy pokonać. Rynek pracy jest elastyczny, my też się przemieszczamy. To chyba chodzi o ludność. Następną rzecz, którą tutaj skomentował, wzrost akcji kredytowej, o której mówiliśmy wielokrotnie, w Federacji Rosyjskiej nie jest w jakiś sposób wygórowany. Uważa minister, zauważył, że duży wzrost zapewnił wymianę finansowania zachodniego na krajowe, ponadto wzrosło zapotrzebowanie na kapitał obrotowy w związku z obsługą rosyjskiego eksportu. Ja chciałem dodać, panie ministrze, że rosyjski eksport spadł o 25% rok do roku, a w stosunku do 2021 o 12,5%. I nie słuchajcie polskich geopolityków, którzy bredzą na ten temat. Oficjalnie inflacja rośnie szybciej niż bank centralny, podnosi główną stopę procentową. To już informacje nie od pana,
Przeprowadzono ostatnio sondaż wśród 38 rosyjskich analityków, który pokazał, że nie wierzą oni, że bank centralny utrzyma inflację w nowych, niedawno podniesionych limitach. Świetnie. To jest szpital. Szpital się pali, ale nie cały szpital, tylko dach i główne wyjście. No ale w sumie co ma mówić, nie? No tak jest. Nie, no Ale to nie koniec, na końcu będzie hit, a więc zostańcie na koniec, bo jest bardzo ciekawa wypowiedź. Ale po drodze mamy też kilka hitów. Mamy wypowiedź nową prezydenta Putina. Rosja stała się największą gospodarką Europy. Mamy tu kolejny cykl ciekawych wypowiedzi Putina. Spróbuję wam streścić właśnie tą ostatnią wypowiedź. Rosja nie jest już krajem stacji benzynowej i przewyższa inne kraje europejskie pod względem rozwoju gospodarczego, powiedział rosyjski prezydent Władimir Putin. Rosja jest największą gospodarką w Europie i pod względem tempa wzrostu wyprzedza obecnie wszystkie czołowe kraje Unii Europejskiej. Według niego w ciągu pierwszych 10 miesięcy PKB z Rosji wzrósł o 3,2, do końca roku może wzrosnąć o 3,5. Dziś jest ten wzrost dużo wyższy niż przed atakiem zachodnich sankcji, podkreślił Putin. Co jest ogólnie ewenementem na skalę światową i historyczną, bo chyba w życiu i w całej historii żaden kraj pod sankcjami nie rozwijał się szybciej niż bez sankcji, ale sukcesy są. Zauważył także, że struktura wzrostu gospodarczego oraz większy udział mają sektory niezasobowe, w szczególności produkcja, transport i logistyka. W drugim kwartale roku 2023 odpowiadały one za 54% wzrostu gospodarczego. Tak, panie prezydencie, oczywiście, panie prezydencie, kontynuujemy. I tylko 2%, chcę podkreślić, tylko 2% przypadało na górnictwo. Niech teraz ktoś powie, że Rosja to stacja benzynowa, jak całkiem niedawno próbowali o tym powiedzieć, powiedział Putin. Ja dopowiem natomiast, że może na to wpływać oczywiście wycofanie się kupujących i know-how Zachodu, może wpływać to, że w rok nie znaleźliście ani jednego nowego złoża ród metali i takie tam szczególiki. Putin stwierdził już wcześniej, że Rosja znalazła się w pierwszej piątce największych gospodarek świata, mimo szczerze mówiąc pesymistycznych prognoz, jakie formułowały i nadal formułuje część ekspertów, przede wszystkim zachodnich. Więc tak, my należymy do tych ekspertów zachodnich, można powiedzieć. Rosja weszła do pierwszej piątki największych gospodarek świata, pomimo wszystko. Jednocześnie mógł nawiązać do World Economics, według którego Rosja w 2022 znajdowała się na 5. miejscu wśród największych gospodarek świata pod względem parytetu siły nabywczej. Mam nadzieję, że ci, którzy nas oglądają, wiedzą, o co chodzi. W szczególności Rosja, której PKB według tego wskaźnika szacowano na $5,5 biliona, wyprzedziła Niemcy, $5 bilionów, Francję, $3,5 biliona i Wielką Brytanię, $3,5 biliona mniej więcej. Naukowcy oparli swoje wyliczenia o statystyki nie kogo innego jak Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego. Ten im podesłał oczywiście Rostat, przez Putina sterowany wręcznie, więc można powiedzieć pokrętnie, że Putin publicznie po plecach pochwalił się sam za dobrze wykonaną pracę, a jeżeli chcecie znać szczegóły tych sukcesów, to mamy takie dwa aktualne. Przedwczorajszy komentarz dnia z raportami Banku Centralnego i wczorajszy o planach budżetowych na rok 2024. Więc myślę, że warto sobie do nich sięgnąć i wtedy będziemy mieli pełny obraz. A skoro jesteśmy przy sukcesach, to spadł eksport stali do Chin w okresie styczeń-październik. Rosja zmniejszyła eksport półfabrykantów stalowych do Chin 3,5-krotnie do wartości 658 tysięcy ton. Tak wynika, no już nie z rosyjskich, tylko z chińskich danych, jeżeli chodzi o służby celne. W ujęciu monetarnym eksport spadł 4-krotnie. Dostawy wszystkich rodzajów, chodzi o to, że no tutaj oceny. Dostawy wszystkich rodzajów rosyjskich wyrobów metali żelaznych, nie tylko półproduktów, również zmniejszyły się 3-krotnie, tutaj do $576 milionów. Firmy metalurgiczne Federacji Rosyjskiej nie przedstawiły swoich danych.
W 2022 roku Rosja gwałtownie zwiększyła dostawy wyrobów stalowych do Chin, mając nadzieję, że w kontekście europejskich sankcji uda im się przekierować tą produkcję. Stowarzyszenie Metalurgów Żelaza Rosyjska Stal oświadczyło w kwietniu ubiegłego roku, że 4 miliony stali należy przekierować na kierunek wschodni. I tutaj mamy najnowszą wypowiedź, znaczy no może nie taką najnowszą, właściciela NLMK Lisina, który powiedział, że Chiny są w trudnym miejscu dla metalurgów ze względów na koszty logistyczne i fraktu, a więc tutaj miał pewne wątpliwości, no i jak widać słuszne. Ja teraz przejdę do takiego poważniejszego tematu, w sumie z naszej okładki. Urzędnicy wydobyli 500 000 Rosjan z biedy dzięki wojnie. Według stanu na trzeci kwartał tego roku niemal 15 milionów osób, to jest 10,2% populacji kraju, miały dochody poniżej progu ubóstwa. To o ile dobrze pamiętam, to są jakieś kilkaset złotych dosłownie ten próg ubóstwa w Rosji. Tym samym w ciągu roku z biedy wyszło 500 000 Rosjan, wynika z danych Rosstat. Co to jest za pokrętna logika? Szybki wzrost dochodów najuboższych warstw społecznych stał się możliwy dzięki ukierunkowanym świadczeniom socjalnym, no oczywiście dla tych ludzi, którzy skorzystali z oferty pójścia na wojnę. I słuchajcie tego komunikatu, bo gdy go czytałem, to robiło mi się niedobrze. Dochody Rosjan zaczęły rosnąć po ogłoszeniu mobilizacji i rozpoczęciu regularnych wypłat dla setek tysięcy Rosjan, którzy zostali wywiezieni na front w Ukrainie. Wypłaty dla uczestników wojny zaczynają się od 204 000 rubli na miesiąc. Przewidziane są również dodatkowe nagrody: 8 000 rubli za każdy dzień udziału w aktywnych działaniach ofensywnych, 50 000 rubli za każdy kilometr natarcia w ramach oddziałów szturmowych, od 50 000 rubli za zajęcie lub zniszczenie ukraińskiego sprzętu wojskowego lub broni. W przypadku zwolnienia ze służby z powodu obrażeń wojskowych przysługuje ponad 3 miliony rubli, a w przypadku śmierci żołnierza, jego rodzinie lub krewnym przysługuje ponad 12 milionów rubli. Oczywiście nie ma tu słowa o kalekach i ciężko rannych, o siłą wcielonych do armii, o setkach tysięcy wdów i dzieci, które teraz dostają odszkodowania, ale za rok czy dwa wydadzą je i wpadną w jeszcze większą biedę niż wcześniej, gdyż często to był jedyny żywiciel rodziny, który właśnie umarł. Cały ten komunikat i to, w jaki sposób to zostało przedstawione, jest po prostu nieludzkie moim zdaniem. Jak rząd jakiegokolwiek kraju może się chwalić tym, że likwiduje ubóstwo właśnie w taki sposób? Dla mnie to jest po prostu, stawiają sobie poprzeczkę i przez nią za każdym razem przeskakują. Ja myślę, że już mnie niczym nie zaskoczą, a tu znowu. Jak masz coś do dodania, to powiedz. To nie jest rząd jakiegokolwiek kraju, to jest rząd Rosji. To jest bardzo dobry komentarz. Tak. A skoro jesteśmy przy produkcji czołgów, z której trudno się wyżywić, to musimy przejść na produkcję jaj. Rosjanie jedzą więcej, dlatego nie ma jaj. Tak przynajmniej twierdzi rosyjski rząd. I mamy informację, że sieci handlowe sprzedają, według rządu, sieci handlowe sprzedają niektóre produkty już ze stratą, powiedział wiceminister przemysłu i handlu Wiktor Jewtuchow. Tak informuje agencja Interfax. No i tutaj cytujemy pana wiceministra. Marża dla pewnej listy dóbr o znaczeniu społecznym wynosi nie więcej niż 5%. W przypadku niektórych pozycji sieci pracują teraz z ujemną rentownością. Na przykład tak się dzieje w przypadku jaj. Rozumiejąc, że ceny nie mogą podnieść, powiedział Jewtuchow. Dodał, że liczba jaj w magazynie nie zmieniła się, a wielkość produkcji pozostała na tym samym poziomie. Powodem niedoboru jaj w sklepach według niego jest to, że Rosjanie zaczęli spożywać więcej żywności, co jest dobrą wiadomością. Minister dodał, że teraz handel spełnia wszystkie zadania postawione przez państwo. Mi się dzieciństwo przypomniało. Dziękuję, panie wiceministrze.
Rozkręciliśmy palnikę jajową, zaczęli więcej jeść po prostu. No i teraz oni się, rzucają do tych sklepów, wykupują te jaja, a wiesz, no jeszcze teraz sieci handlowe zmniejszają według ministra te ceny, a więc tam jest pewnie jajeczna, jajeczna panika taka przedświąteczna, przed Nowym Rokiem. Tak. Pamiętajmy, że oni Nowy Rok mają już niedługo, a potem święta, tak? Tak, a ja wam jeszcze dopowiem kilka informacji odnośnie wczorajszej strzelaniny w szkole w Briańsku, o której mówił Paweł. Wczoraj opisywał nam to wydarzenie, jakie miało w szkole w Briańsku miejsce, gdzie 14-latka otworzyła ogień do uczniów. Wydarzenie staje się w tym momencie istotne z punktu widzenia ekonomicznego. Kontrakty na ochronę szkół w Briańsku wygasły 30 listopada, a nowe miały obowiązywać dopiero od 8 stycznia. Wynika z raportów na stronie rządowej. Z tych danych wynika, że bezpieczeństwem sali numer 5, gdzie 7 grudnia jedna z uczennic zastrzeliła swoją koleżankę ze strzelby i popełniła samobójstwo, zajmowała się prywatna firma ochroniarska Excalibur Agency. 4 września gimnazjum zawarło z nią umowę na ponad 300 000 rubli, jednak zgodnie z dokumentami ostatnim dniem pracy prywatnej firmy ochroniarskiej w szkole w tym roku był dzień 30 listopada. Nowy kontrakt pomiędzy agencją a gimnazjum powinien rozpocząć się w styczniu nowego roku, tak przynajmniej wynika z zamówienia władz miasta Briańsk. Brak pełnej ochrony w gimnazjum potwierdzają sami uczniowie. Według nich funkcję ochroniarza przejęła na ten czas, cytuję, babcia siedząca na krześle. Pozostałe szkoły w Briańsku również nie mają od początku grudnia specjalistycznej ochrony, tak przynajmniej wynika z umów zamieszczonych na stronie zamówień rządowych. Ochrona skończyła się po prostu. Zauważono również, że pracownicy firmy tej agencji Excalibur biorą czynny udział w pracy na okupowanych terytoriach Ukrainy, czyli po prostu ich fizycznie chyba brakuje. A pod koniec 2022 roku założyciel firmy Siergiej Podbudny dostał nawet medal uczestnika specjalnej operacji wojskowej za pomyślną realizację najważniejszych zadań rządowych. Tu się coś chyba z tymi zadaniami w następnym roku nie udało. Dla tych, którzy nie oglądali wczorajszego CEPA, no to przypomnę tylko właśnie 8-klasistka rozpoczęła strzelaninę w gimnazjum, zabiła koleżankę z klasy, raniła kolejnych 5 osób i popełniła samobójstwo. Dziewczyna strzelała ze strzelby ojca BK-3, którą bez przeszkód mogła przynieść do szkoły. Nie małej broni, tylko dużą strzelbę. Widocznie ta babcia w krześle się zdrzemnęła. No i tak to wygląda. Jeżeli masz coś, Pawle, do dodania, bo ja skończyłem. Nie, dzisiaj jest piątek, a skoro piątek, będzie komentarz dnia. Komentarz bardziej geopolityczny. Powiemy o tym, co się może wydarzyć w Ukrainie w 2024. Czy Polska ma się czego obawiać i co zrobią Stany Zjednoczone, czyli będzie na temat drabiny eskalacyjnej. Nietypowo dzisiaj albo typowo, jak to woli, jeżeli chodzi o polski internet. Zapraszamy. Do zobaczenia. Cześć. Cześć. Dziękujemy za obejrzenie materiału do końca. Zapraszamy kolejnego dnia. Trzymajcie się. Cześć.